Dobry wieczór Państwu. I dzień dobry. I dzień dobry i dobry wieczór. Serdecznie witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Nieoczywiste. Oj, dziś mamy nieoczywistego bohatera. Tak, ale zanim to w sposób oczywisty poprosimy o subskrypcję. Tak, dziękujemy za wszystkie, które Państwo nam podarowaliście. Bardzo się cieszymy. Jesteśmy bardzo wdzięczne. Dzięki nim docieramy do szerszego grona odbiorców, ale też prosimy Państwa, jeśli uznacie, czy uznajecie, że to, co robimy, jest warte propagowania, przyślijcie osobom, które mogłyby być zainteresowane naszym podcastem. Będzie nas wówczas jeszcze więcej. A teraz przechodzimy do faktycznie nieoczywistej postaci, ale też w pewien sposób ważnej w naszym życiu. No zdecydowanie. Zdecydowanie, dlatego że był też taki czas, kiedy się pochłaniało wielką literaturę amerykańską. Tak. John Steinbeck. No, postać, która wykracza poza właśnie ten nasz polski krąg. Już gdzieś na kontynencie amerykańskim byłyśmy w naszych opowieściach, bo i pojawił się u nas Warhol, i pojawiła się u nas Yoko Ono w Peggy podcastach, Guggenheim. prawda? Peggy Guggenheim. Także już kilka postaci opowiedziałyśmy z tego amerykańskiego rynku. Tak może kolokwialnie to Charles nazwijmy. też był. Charles Bukowski, absolutnie, no, tak. No, tak. taka powiem, brat łata bym powiedziała, jeżeli Trochę chodzi o Steinbecka, tak. prawda? Także dziś chcemy Państwu powiedzieć o Johnie Steinbecku. Moje pierwsze skojarzenie w ogóle, skojarzenie, oczywiście czytało się literaturę, ale ja jestem bardziej wizualna, muszę powiedzieć, i pierwsze moje skojarzenie, jak wpadłyśmy na ten pomysł, to był oczywiście James Dean i Na wschód od Edenu. Ci z Państwa, którzy pamiętają ten film, myślę, że od razu osadzą to właśnie w kontekście naszego dzisiejszego bohatera. Także zacznijmy od początku. Zacznijmy od początku, czyli Salinas, Kalifornia, 27 lutego 1902 roku przychodzi na świat John Steinbeck. John Steinbeck, ale dlaczego powiedziałam Steinbeck? Dlatego, że jego ojciec był niemieckim imigrantem, John Ernst, i miał nazwisko Gross-Steinbeck i skrócił nazwisko do Steinbeck, już mieszkając w Stanach Zjednoczonych. Mama Olive Hamilton. I John ma rodzeństwo, ma dwie starsze siostry, Beth i Esther, które bardzo rozpieszczały swego brata, jak był małym chłopcem, i bardzo ważną dla niego postać, młodszą siostrę Mary. Z Mary był bardzo związany, mieli w dzieciństwie ona była towarzyszką jego zabaw, mieli swój wspólny język, nie angielski, nie niemiecki, w ogóle nie wiadomo jaki, jeździli na kucyku, odkrywali przygody w dzieciństwie. Ojciec Johna Steinbecka moim zdaniem odegrał niezwykle ważną rolę w jego życiu. O czym się John, mnie się wydaje, dowiedział tak naprawdę na koniec swego życia, podsumowując jak gdyby życie ojca, a w ogóle był księgowym, był bardzo dobrze wychowanym człowiekiem, i to była taka rzecz, która wiązała moim zdaniem ojca z synem, który przez całe swoje życie żałował, że nie zajął się czymś innym, tylko nie wiedział czym. Był taki trochę rozgoryczony, bał się, że umrze i nie zostawi po sobie żadnego śladu. Mama była osobą bardzo czułą, serdeczną, istotną, jeżeli chodzi o społeczność Salinas. Tworzyła dom. Tak, ale ona też była bardzo taką aktywistką. Tak. Była ciekawą postacią. Ona była córką, jedną z 9 rodzeństwa właśnie w rodzinie Hamiltonów. No i udzielała się, ponieważ ona była nauczycielką, miała taką dużą ambicję, udzielała się jako twórczyni takiego koła literackiego w Monterey. Oni już chyba wtedy mieszkali. No i to było też ciekawe, że to koło miało tylko
tylko 35 miejsc dla członkiń. Musiała któraś umrzeć albo się wyprowadzić, żeby zrobić miejsce dla kolejnej. Czyli było bardzo elitarne i zamknięte. Bardzo elitarne. Ona pilnowała właśnie tego, żeby no jakby nie wyłamać się z tej elitarności. Natomiast jeszcze wracając do ojca, to też był taki bardzo ciekawy wątek, mianowicie on się rzeczywiście też imał różnych prac i to był okres, no początek XX wieku, czyli właściwie te 900, początek tych lat 900, gdzie dużo było przemian. Jak Państwo śledzicie mniej więcej postęp technologiczny, no to pojawiła się przecież, no upowszechniła się właśnie i elektryczność, i linie telefoniczne, i wszystkie inne elementy. Pociągi jeździły coraz szybciej. No w ogóle pociągi, prawda, no i samochody też, prawda. I ojciec tutaj sobie zanotowałam taką ciekawostkę właśnie o nim, że on po przybyciu, znaczy nie po przybyciu, tylko po zmianach tam różnych właśnie w okresie kryzysu 1911 roku, on się imał różnych rzeczy, no i otworzył sklep z paszą przy głównej ulicy właśnie, gdzie mieszkali, no ale ponieważ samochody wyparły konie, no to nagle pasza przestała być no, intratnym produktem do sprzedaży, więc pokazuje to też właśnie, jak dobrze jest wyczuwać rynek, obserwować to, co się dzieje, patrzeć, jakie wokół, wchodzą, prawda, innowacje. Jakie trendy są. No tak, to jest ten sam case, co z fotografią cyfrową na przykład, prawda? Tak. Fotografia analogowa, no gdzieś tam zdecydowanie odeszła odeszła tylko w wielcy cień. artyści albo albo Tak, stała się pasjonaci. niszowa bardziej, tak. No, można jeszcze, bo mówiłaś, że mama była w tym kole literackim, ale mama jeszcze Johna była też członkinią Zakonu Gwiazdy Wschodniej, związanego z masonerią, gdzie należał John Earls, tak? To była taka, ja tak doczytałam, że Zakon Gwiazdy Wschodniej to była organizacja właśnie powiązana z tą masonerią, założona w XIX wieku, przeznaczona głównie dla kobiet, ale nie tylko, ale głównie dla kobiet i w swoim kształcie to było takie bractwo społeczne, organizacja dobroczynna, charytatywna, ale bardzo ważna była w budowaniu kontaktów społecznych i faktycznie matka Johna była taką osobą dobrze postrzeganą w środowisku. Natomiast koledzy, których nie miał zbyt wielu nasz pisarz w tamtym czasie, wspominając później, mówili, że bardzo lubili przychodzić do nich do domu, bo zawsze było dobre jedzenie, mama zawsze czymś poczęstowała, że była taka miła atmosfera. Tak, była na pewno gościnną osobą, nawet chyba któryś z nich wspominał, że potrafiła w trakcie spotkania iść szybko pączki upiec, co też mi się wydaje dosyć karkołomnym przedsięwzięciem, prawda, żeby coś upiec szybko. No ale takie były wspomnienia. Natomiast w ogóle John... Bo wspomniałaś o ojcu, o tym, co mu zawdzięcza i jak go ocenia na koniec, ale wydaje się, że jednak najbardziej chyba zawdzięcza mu no takie emocjonalne, obciążające jakby podejście do życia, czyli ciągłe niezadowolenie, ciągły strach, ciągły lęk, jakąś taką właśnie pewną taką kwestię wycofania. Taki rys depresyjny mocny. Tak, rys depresyjny, że on w ogóle przez całe życie miał coś takiego, że on coś bardzo chciał, a jednocześnie bardzo tego nie chciał. No tak, bardzo chciał mieć Nagrodę Nobla, ale jak już ją dostał, to... No, żeby nie musiał może ewentualnie tam jechać, czy odbierać, nie. prawda? Powiedział, że należy się panu to nagroda. Szczerze to nie. Bardzo Ale chciał on być właśnie... wielkim pisarzem, a bardzo bał się na przykład związanej sławy z tym związanej. Tak, i to w ogóle było niesamowite, bo przejdziemy pewnie później do tego, jak on w ogóle został sławnym pisarzem, ale te jego początki, jak on pisał i wysyłał do redakcji swoje opowiadania, dla mnie to było zaskoczenie absolutne, ponieważ on wysyłał opowiadania pod pseudonimem, bez adresu zwrotnego, licząc, że zostaną wydrukowane, ale żeby nikt do niego nie dzwonił, nie musiał z nikim rozmawiać na ten temat. I żeby też nie musiał przeżywać krytyki i odmowy. Tak. Bardzo bał się tej odmowy. No, także to myślę, faktycznie. że to głównie ojcu zawdzięcza właśnie też taką postawę unikająco proaktywną. Tak. John jako dziecko lubił być dużo sam. Dużo czytał, ale od pewnego momentu, ponieważ jak się tam gdzieś też wczytałam, same początki były dla niego bardzo trudne, jeżeli chodzi o nauczenie się czytania. Miał ogromne trudności z tym, żeby nauczyć się w ogóle czytać i dopiero jak dostał od jakiejś cioci książkę bodajże o królu Arturze, to jakoś wciągnęła go ta literatura i to był ten moment, kiedy zaczął
zaczął czytać. Tak, bo wcześniej mówił na książki, że to są drukowane demony. Tak, dokładnie, drukowane demony. Miał kilku kolegów, z którymi się bardzo przyjaźnił. Z Maxem Wagnerem to właściwie przez bardzo wiele lat, praktycznie przez bardzo długi czas byli bardzo dobrymi znajomymi i oczywiście tam, gdzie mieszkał, poszedł do szkoły, przeszedł normalną edukację, czyli szkołę podstawową, gimnazjum, liceum. Był w sumie miernym uczniem, z języka angielskiego był najlepszy, tam już pod koniec szkoły się udzielał też w tworzeniu jakiejś gazetki szkolnej, tworzeniu jakichś przedstawień, w teatrzyku szkolnym. No ale koniec końców, proszę Państwa, poszedł na studia, no nie byle gdzie, bo zaczął studiować w Uniwersytecie Stanforda. Nie byle gdzie dzisiaj, bo jak wczytamy się w historię Stanforda, to trochę inna była, prawda? Historia tego uniwersytetu, to był Uniwersytet Stanowy, który stanowił nawet konkurencję dla Berkeley i niechętnie było to przyjmowane, bo Berkeley było jednak fundowane ze środków społeczności i aspirowało do takiego bardzo szanowanego uniwersytetu, właściwie jedynego. A Stanford przyjmował jednak dzieci robotników różnego rodzaju. Właśnie, właśnie chciałam do tego dążyć. On był zresztą chyba założony przez rodzinę, której zginął syn na cześć przedwcześnie zmarłego syna właśnie Stanfordów. Natomiast jak się słyszy Stanford, to się wydaje, że to jest po prostu kto by nie chciał studiować na Stanfordzie. Tak, ale dzisiaj to jest uniwersytet o wielkiej renomie. Natomiast faktycznie tam poszedł John, tam również studiowała jego siostra Mary. Rozpoczął studia, chciał się na tych studiach nauczyć kreatywnego pisania, bo on właściwie już będąc w szkole, w sali nas pisał do szuflady, zawsze pisał, bardzo mało komu to pokazywał, no i wydawało mu się, że pójdzie na uniwersytet i nauczy się pisać. No i studiował długo. Długo studiował, bo on w ogóle, i to jest właśnie bardzo ciekawe, on nie do końca nawet tym studentem chciał być, takim regularnym studentem. On w ogóle nie podchodził do egzaminów, przynajmniej nie do wszystkich. Jakieś tam godziny, tak. Twierdził, że on nie musi udowadniać, że on się czegoś nauczył, bo on przyszedł tutaj studiować. W sumie taka nazwa studiowania, prawda? Studiujemy, żeby się czegoś nauczyć. Także korzystał z takiego, powiedziałabym, Open University, czyli takiej możliwości studiowania, uczestniczenia w tych kursach według własnego uznania, prawda? Ale to był okres, bardzo długo tam studiował, rzeczywiście, tak jak powiedziałaś. Mieszkał w chatce takiej na obrzeżach. Mieszkał w chatce, tak. Przeplatane to było oczywiście pijackimi różnymi wybrykami, chociaż to była prohibicja. Od razu możemy powiedzieć, że John Steinbeck lubił się bawić, lubił kobiety, lubił alkohol, lubił imprezy. Wydaje się, że pił i palił chyba do samego końca swojego życia. Takie mam wrażenie. I chyba robił to codziennie. Przynajmniej tak według autora biografii. Tak, ale to podobno się nie wyglądał. Tak, znaczy potrafił gdzieś jak tam... Tak. Od rana do wieczora, ale decyzję podejmowałem. Tak. Ale to tak samo jak Bukowski, prawda? Też pił codziennie. Tutaj Steinbeckowi w pewnym momencie zaczęły doskwierać coraz potężniejsze dolegliwości, czyli tak zwane dolegliwości dnia kolejnego. Wiadomo, jak się organizm starzeje, to pewnie one się powiększają. Niemniej jednak on konsekwentnie pił i palił, co też doprowadziło go do przedwczesnej prawdopodobnie śmierci, bo on na serce umiera, mając chyba 60 kilka lat. Na pewno za wcześnie, aczkolwiek takie życie po prostu. Tak, ale właśnie była prohibicja w tamtym czasie, proszę Państwa, i to było ciekawe, bo jest jedna anegdota, którą sobie tutaj zanotowałam, związana z chińskim absyntem, że on uczestnicząc w tych wszystkich imprezach, balangach i rozrywkach, dostał chyba jakiegoś takiego paraliżu po tym absyncie, bo absynt jednak jest trucizną. I wszyscy myśleli, że on nie żyje. Na szczęście żył, ale był tak sparaliżowany, że w ogóle się nie ruszał i spowodował taki przestrach wśród swoich kolegów.
ale oczywiście nie usprawiedliwiło to takiego zachowania i dalej uczestniczył w balangach, no ale no, czasy spektakularne, jeśli chodzi o zachowanie i różnego rodzaju właśnie testowanie, kombinacje z alkoholem. On później pracował w cukrowni, bo on Tak, w ogóle no pracując właśnie. na uniwersytecie, będąc na uniwersytecie, no musiał pracować, bo musiał się utrzymać. Aczkolwiek rodzice też mu pomagali. Tak, Byli tak, też- ale jednak potrzebował Tak. pieniędzy, więc on się w ogóle nie bał pracy fizycznej. On był On dużo naprawdę pracował. bardzo, bardzo pracowitą osobą, taką dorywczo oczywiście pracującą. Tak, tak, No i ale- wtedy tam w tej cukrowni, no To też... zresztą chyba w tej cukrowni tutaj ojciec jego pracował, tak mi się wydaje, że to była ta... nie wiem. Ale nieważne, ale w cukrowni faktycznie. Tak. Tak, i on właśnie wykonywał jakieś testy, no i też musiał bronić alkohol przed wynoszeniem, bo to jakieś tam właśnie z buraków były alkoholowe wyroby. Więc... Też tam wczytałam się, że pracując w tej cukrowni, właśnie wykonując jakieś tam doświadczenia chemiczne, jakieś tam, nie wiem, ocenę cukru w cukrze przy tej cukrowni, był jakiś wybuch chemikaliów i mało co nie stracił wzroku w pewnym momencie. Tylko nie wiem, czy to w czasie studiów, czy trochę później, ale była taka sytuacja dosyć bardzo niefajna. No tak, faktycznie później jak się przeprowadził do Nowego Jorku, po tym jak już w końcu wyjechał z tego Stanford, nie ukończywszy zresztą właśnie, studiów nie skończył żadnych, go. to również jego pierwsza praca to była praca fizyczna na budowie i to ciężka praca fizyczna. Tak, tak. On pracował przy budowie Madison Square Garden i nawet zwróciłam uwagę, że właśnie patrząc na osoby, z którymi pracowała, głównie to były osoby czarnoskóre, miał takie poczucie, że on jest jednak taki postawny, wysoki i silny, a patrzył na tych swoich towarzyszy pracy, jak oni zgrabnie przeskakują na tych wysokościach z belki na belkę, z taczkami wyładowanymi tymi no, budowlanymi właśnie elementami. I no, on był wykończony i właśnie też pisał, że oni się później wieczorem przy takich koksownikach ogrzewali. On nie był w stanie się ogrzać, bo nie mógł nawet rogu rozprostować. Taki był przepracowany niesamowicie fizycznie. I to w sumie wychuchane takie kochane bardzo dziecko, które z domu rodzinnego poszło na Stanford, nagle trafiło właśnie do Nowego Jorku, do tej ciężkiej pracy fizycznej, mieszkało na Manhattanie w jakimś malutkim pokoiku. Wracało wykończone. W głowie wciąż John miał to, że on chciał pisać. I on cały czas coś pisał, głównie do szuflady. No i miał to szczęście tak naprawdę, że po kilku tam miesiącach jego tej ciężkiej pracy pojawił się w Nowym Jorku jego wujek, Joe Hamilton, który dzięki tam jakimś znajomościom, jak to się w życiu zawsze układa, jakiś tam kogoś znał, no po prostu wzruszyła go ta sytuacja Johna i załatwił mu pracę, którą John wykonywał też nie przez jakiś bardzo długi czas, jako reporter od wszystkiego na początku w New York American. Później był takim śledczym, dziennikarzem śledczym, gdzie też trochę się uczył jak gdyby, ale wciąż tak naprawdę on się czuł bardzo samotny w tym Nowym Jorku. Ta praca redaktora mu zupełnie nie pasowała. No on w ogóle te kryminalne, jakieś takie te śledcze historie. Tego nie czuł tego. Nie czuł. Chociaż to można było powiedzieć, że mogło być inspiracją do pisania, ale on się jednak nie interesował takimi tematami. Nie. I również, ale był bardzo taki, był też dumny bardzo, dlatego że będąc w tym Nowym Jorku, gdzie naprawdę mu się dobrze nie powodziło i właśnie miał ambicje, żeby pisać, pracował w miejscu, w którym nie chciał pracować, początkowo wykonywał tą ciężką pracę fizyczną, nie miał pieniędzy, on naprawdę klepał biedę, natomiast rodziców wciąż zapewniał, że ma się dobrze, mimo że zalegał z czynszem, nie chciał ich nie chciał ich niepokoić, natomiast wciąż miał takie poczucie, że miasto go przytłacza i że wielkie miasto to nie jest jego, przestrzeń i jego miejsce do życia. Ale wiesz, że czytając właśnie o tym momencie, kiedy on pracował w gazecie i zajmował się tymi sprawami, jakimiś wykroczeniami, różnego rodzaju sytuacjami z tych ulic Nowego Jorku,
pomyślałam sobie o naszej bohaterce poprzedniego podcastu, Eve Adams. Eve Adams. No bo to był podobny to okres, dokładnie. prawda? Lata 20 mniej więcej, koniec lat 20. Czy mogli się na przykład spotkać? Czy on mógł na przykład pisać jakieś, doniesienie na nią, że, na przykład, że być ona może, się, no być właśnie, może, być taka może. mi jakaś myśl A na pewno czytał w gazecie coś tam o Eve Adams, Tak. bo o niej było w pewnym momencie, Głośno. jak Państwo pamiętacie, głośno. No w każdym razie to był taki moment, kiedy Steinbeck właśnie trochę zakłamywał tą rzeczywistość, natomiast wówczas podobno, zgodnie z tym, co piszą jego biografowie, zaczął cierpieć na depresję i w końcu rodzice przysłali mu pieniądze, dzięki którym on wrócił do Kalifornii i tam, no dla mnie to była w ogóle niesamowita rzecz, że on tam zaczął pracować jako dozorca w posiadłości ziemskiej jakichś tam zamożnych ludzi. Długo Ale to tam mówisz był. o tym jeziorze Tahoe, Tak. tak? No bo to był ten moment, między skończywszy Tak. tę pracę, on jednak się załamał, musiał poprosić rodziców o pomoc, rodzice mu pomagają, on tam wraca i zaczyna pracować tak naprawdę jako dozorca posiadłości Tak, wiejskiej. ale wiesz, bo znaczy nie wiem, czy to było w Kalifornii, nie umiem tego tak umiejscowić, bo tam rzeczywiście była bardzo sroga zima, bo on miał się opiekować przez zimę A to może on właśnie wrócił do tym. Kalifornii, potem to już... Później chyba wrócił do Kalifornii, A, czy być może... może, no, w każdym razie jest okres takiego przezimowania posiadłości. No właśnie. On się musi tym zająć. Pierwsza moja myśl w ogóle, jak czytałam ten opis, to, no nie wiem, czy Państwo pamiętacie horror Lśnienie z Nicholsonem. Ja w ogóle też od miałam, razu... a ja dokładnie też miałam takie wrażenie właśnie, Coś gdzie on się w nieprawdopodobnego. ogóle znalazł, ten człowiek. Tak. No więc na totalnym odludziu, sam się wszystkim musiał zajmować, no tam akurat był sam. Podobno on sobie to zorganizował na zasadzie takiego sprawdzianu. Czy on będzie, jak ma być pisarzem, to musi żyć w samotności. Czy on będzie mógł w tej samotności funkcjonować. I to było takie jego postawienie sobie jakiejś poprzeczki, żeby zobaczyć, czy to mu się uda. Nie do końca, bo zadzwonił do kolegi chyba, Tak. czy ściągnął właśnie tego swojego kolegę Nie pamiętam, jak on się nazywał. Wilhelmsona, przepraszam. A on był z kolei urodzony pod kołem podbiegunowym, więc zima to była dla niego sytuacja jakby rdzennie naturalna. No i oni tam na biegówkach, na nartach jeździli, spędzali fajnie czas, ale jednak ta małość tej przestrzeni, w której oni mieszkali, no bo oni mieszkali w tym dużym domu, tylko w jakiejś szopce takiej przysposobionej, no spowodowała, że panowie musieli od siebie odpocząć, Tak, nie wytrzymali tej to, presji. Tak, za mała powierzchnia dla dwóch indywidualności. To był rzeczywiście duży, no taki duży wyczyn, bym powiedziała. Bardzo duży wyczyn i cały czas podejmował próby pisania i to był ten moment, w którym w końcu udało mu się opublikować opowiadanie. Tak. To były Dary i Bana. Dostał po raz pierwszy honorarium za to, co napisał, czyli jak gdyby zaczęły się powolutku niby spełniać jego marzenia. Natomiast no, nie było to bardzo jakieś tam... Chyba kilka dolarów dostał No wtedy, tak, czy właśnie to chciałam powiedzieć, że dostał kilka dolarów a niemniej jakby zobaczył, że może na tym zarabiać. I uważał, że mimo wszystko izolacja od świata sprzyja pisaniu, ponieważ jednak może się skupić i zebrać myśli. Tak, to prawda. Następnie, jakby idąc tak trochę takim literackim, bo tu trzeba w ten sposób tak naprawdę przez biografię Steinbecka przejść, opublikowano jego kolejną, właściwie taką książkę pierwszą, to wysłał rękopis i została opublikowana Złota czara, ale ona według wszystkich krytyków nie była dobrze, to nie była dobra książka i dało mu to dużo takiego niepokoju i zgorzknienia i znów popadł takie wątpliwości, czy on się nadaje w ogóle do pisania, Tak. czy to jest jego w ogóle Tak. droga życiowa, którą on powinien tak naprawdę Ale wiesz, to pójść. jest ciekawe, bo on miał właśnie na Stanfordzie taką wykładowczynią była jedna między innymi z tego kreatywnego pisania, też Edith Mirales, Tak. Mirielis, przepraszam, która właśnie radziła mu, oczywiście, żeby pisał poważnie myślał o pisarstwie, ale
myśląc o tym pisarstwie, radziła mu, żeby się przeniósł do Europy. I on ją zapytał, dlaczego do Europy, no bo oczywiście to było związane z niskim wynagrodzeniem, tym, że on rzeczywiście był dość ubogi i ona powiedziała, że w Europie ubóstwo no, wśród pisarzy w domyśle traktują jak pech, a w Ameryce jak grzech. Także no, dała mu taką radę, żeby się do tej Europy przeniósł. Ale on jednak nie skorzystał z tej rady. On później podróżował i poznał Europę, ale to już mając podróże w momencie, gdy już był uznanym pisarzem. W każdym razie po tym okresie nieudanej właśnie publikacji tego pierwszego, tak naprawdę pierwszej powieści, pojechał do San Francisco i zaczął tam mieć bardzo wiele kontaktów z kobietami. Zaczął tam mieć bardzo dużo znajomości. I w końcu poznał swoją żonę i myślę sobie, że w jego twórczości i dojściu do tego miejsca, w którym się znalazł, to Carol Henning odgrała ogromną rolę. Tak. Można powiedzieć, że jest to kobieta, kolejna kobieta, żona, koniec końców żona w końcu, Tak. która poświęciła swoje życie dla twórczości, bo znów tutaj na przykład myślę o żonie Tomasza Manna. Chociaż ona nie poświęciła w kategorii bycia takim wyłącznie wsparciem dla niego, bo ona pracowała, dzięki jej pracy on mógł spokojnie pisać. Także ona się realizowała też... ale również przepisywała jego teksty. Była podobno bardzo sprawną redaktorką. Była pierwszą menadżerką, a potem to w ogóle zarządzała całą kasą, jak już więcej pieniędzy było, dając mu w ogóle kieszonkowe, żeby za dużo nie przepuścił. Po prostu. No w każdym razie jak się spotkali, to Karol była elegancką sekretarką, pracującą w jakimś tam przedsiębiorstwie, inteligentna, otwarta, zakochali się w sobie i w końcu właśnie zamieszkali razem, wynajęli mieszkanie w San Francisco. I ona właśnie go utrzymywała, bo ona zarabiała, tutaj sobie zanotowałam, 3 razy więcej niż on, a on jednak mimo wszystko w tych początkach, zanim ona nie zdecydowała, że ona będzie ich utrzymywać, tam jeszcze dostawali wsparcie od rodziców jej, którzy zresztą im wynajęli dom, no, ułatwili im bardzo życie, jak się pobrali. Tak. To on pracował w przędzalni i tkalni juty. Przez 8 godzin dziennie przewoził wózkiem no właściwie belę tego surowca. No on ciężko pracował, a potem wracał do domu i pisał. No. To jest naprawdę, musiał mieć w sobie taki zew jednak, żeby to... Taki imperatyw. Tak, żeby to robić. Tak. Czuł, że ma coś do powiedzenia. Dokładnie. W 1930 roku Karol i John wzięli ślub, balowali, nie mieli pieniędzy i to był etap, kiedy brali pensję od ojca. Czyli jakby to znów się powtarzają w niektórych środowiskach te same schematy. No to niestety tak to wygląda, ale tutaj no, nie można im odmówić determinacji, bo oni jednak pracowali. To znaczy rzeczywiście było im trudno. John cały czas pisał, tak jest, natomiast faktycznie... Nie... Ale też właśnie był robotnikiem, czyli on jednak próbował cały czas później jego twórczość, największe dzieła różne też jak gdyby właśnie z tego wynikają. Prawda? I też możemy powiedzieć, że właśnie na początku mniej więcej okresu małżeństwa z Karol John Steinbeck poznał niezwykłą osobę, człowieka, który bez wątpienia bardzo wpłynął na jego życie i postrzeganie świata, przyjaciela, mianowicie Edwarda Ricketsa. Tak. Był to biolog, osoba, która zajmowała się ekosystemem i jakby przekazała Steinbeckowi jakby taką informację, że wszystko jest tak, że ludzkość, świat to jest jeden wielki system z bardzo wieloma takimi zależnościami między sobą. I Ricketts pracował jako biolog, miał takie swoje specjalne laboratorium, w którym właśnie robił wszystkie eksperymenty, katalogował faunę i florę, ale to było miejsce również takich spotkań elity intelektualnej tamtejszej miejscowości i miejsce dużych imprez.
No, bardzo dużych. Nie wiem, czy dokładnie w tamtym momencie się to wydarzyło. Tutaj też mam taki krótki fragment wypisany, że oni również nie tylko imprezowali, właśnie tam marihuanę palili, różnego rodzaju używki, ale też opalali się, to oczywiście nie w laboratorium, ale też jakby w ramach tych swoich rozrywek, opalali się wszyscy zbiorowo nago. Farbowała sobie Karol razem z koleżanką włosy łonowe znaczy właściwie utleniała. Na blond. Nie chciała na blond, tak. Po czym zdecydowała, że Johnowi również przefarbuje włosy, no i go na taki utleniła go, że doszła do takiego pomarańczowego koloru. No on się ponoć tym nie przejął. Zupełnie. Także wydaje się, że prowadzili bardzo taki ekstrawagancki, Taki ala swobodny. hipisowski nawet tak naprawdę. Tak. On pisał, pracował jako robotnik, szanował pracę. Chociaż on tego ruchu hipisowskiego on dużo nie pochwalał. Tak, ale to mówię w kontekście syna jego. Tak, i w ogóle narkotyków. Natomiast mówię tak ala, tak, no bo to trochę taka... taka swoboda absolutna, tak. W ogóle myślę, że to międzywojnie, to dwudziestolecie międzywojenne to naprawdę był we wszystkich kontynentach to był bardzo ciekawy, czas. Takie wyzwolenie się, pewne swobody, prawda? Odejście od tych takich tradycji, które gdzieś tłamsiły, a jednocześnie próba poradzenia sobie z tymi kryzysami wszystkimi, bo to był też okres ogromnego kryzysu. No w każdym razie osoby, które zajmują się już tak naukowo biografią i twórczością Steinbecka uważają, że Ricketts odegrał bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o filozofię i spojrzenie na świat przez Steinbecka, to od niego Steinbeck właśnie miał się nauczyć, że ludzi należy postrzegać jako taką część większego systemu zależności. Tak. I to później w jego literaturze wielokrotnie się gdzieś tam przewija. Oni się zresztą inspirowali, bo właśnie rozmawiali razem o sztuce, o kulturze, o społeczeństwie. Wiele mieli takich tematów i później ta ich twórczość wspólna, to podsycanie się wzajemne tymi ciekawymi spostrzeżeniami też się przerodziła tym rejsem takim długotrwałym, prawda? I też książką. I książką, którą finalnie Steinbeck wydał już po śmierci przyjaciela, bo zginął tragicznie niestety. W wypadku samochodowym. Chyba wjechał na tory kolejowe, tak mi się wydaje, i pociąg go przejechał w samochodzie, ale... To był fajny pomysł, bo oni, znaczy nie fajny pomysł z wypadkiem, tylko fajny pomysł z tą podróżą i z tą książką, ponieważ oni się wyprawili w taką długą podróż morską, prowadzili badania, oczywiście nie Steinbeck, ale każdy z nich prowadził dziennik i później on w oparciu o te 2 dzienniki przygotował właśnie. Ta książka się nazywa, zresztą na tym statku też była Karol, to już wybiegliśmy trochę, gdzie oni wtedy byli w bardzo złych stosunkach między sobą. To taki właściwie był okres przedrozwodowy, koniec ich małżeństwa. To w każdym razie jesteśmy, a jeszcze była taka też ciekawa anegdota, to mnie też rozśmieszyło, że nie ma jednoznacznych informacji, w jaki sposób Steinbeck się poznał z Rickettsem. Jedna z historii mówi, że Steinbeck poszedł do dentysty i gdy miał wejść do gabinetu stomatologa, to właśnie wyszedł z tego gabinetu z wyrwanym zębem Ricketts, ale Karol powiedziała, że to jest absolutnie niemożliwe, ponieważ jeden i drugi tak bardzo bali się dentysty, że żaden z nich sam by nie poszedł. W związku z czym była to chyba jakaś tam opowieść wymyślona na potrzeby czegoś. Jak i wiele takich opowieści dokładnie u Steinbecka. Dalej pisze Steinbeck, dalej próbuje publikować. Dochodzi do wydania książki Pastwiska niebieskie. Również sukcesu nie ma. Znów nie mają pieniędzy. Znów nie mają pieniędzy, w związku z czym jak gdyby zupełnie zaczyna zastanawiać się Steinbeck szczerze dalej nad sensem swojej kariery i czy on w ogóle się do czegokolwiek nadaje i ma coraz takie większe przemyślenie. Tu chciałam Państwu takie jedno z tych przemyśleń przeczytać, bo mnie to tak dosyć urzekło. Ale on w ogóle on nie wierzył w siebie. On za każdym razem funkcjonował na takiej zasadzie, że jak pisał, to wydawało mi się, że pisze, że to nie będzie dobre, że pewnie tego nikt nie wyda. On na przykład potrafił
Tak. redagując tekst, zupełnie zmienić i koncepcję i stworzyć jak gdyby kolejne nowe dzieło. Czyli do końca w siebie nie wierzył. Natomiast ciekawe było takie jego przemyślenia, bo tak sobie pomyślałam, takie trochę przemyślenia pandemiczne, jak gdyby. Myślę, że to jest taka myśl, którą teraz Państwu przeczytam i przemyślenia Steinbecka, podobne do tych na przykład, które część ludzi miała podczas pandemii COVID. On się zastanawiał się, dlaczego epidemia grypy w 1918 roku zmiotła tak wielu zdrowych młodych ludzi, podczas gdy w innych czasach ta sama choroba była znacznie mniej śmiertelna. Stwierdził, że zarazek, Steinbeck, pisarz, stwierdził, że zarazek się nie zmienił. To podatność populacji na chorobę była przyczyną tak dużej śmiertelności. W bardziej prozaicznym kontekście próbował dociekać, dlaczego tak wielu ludzi, i to jest bardzo ciekawe, to właściwie chciałam zaznaczyć, próbował w podobnym takim prozaicznym kontekście, próbował dociekać, dlaczego tak wielu ludzi przeczyta bestseller, choć go nie zrozumieją. Grupa w jakiś sposób wie lepiej niż jednostka. I tak pomyślałam sobie, że ile my książek i ile my wierszy przeczytałyśmy, jako na przykład młode dziewczyny, w ogóle nie rozumiejąc, co czytamy. Prawdopodobnie. Ja na przykład... Ale w ogóle te odniesienia do grupy, no dzisiaj do bardzo grupy, silne, prawda? Bardzo silne. Grupa ma bardzo duży wpływ. Prawda? Większy niż jednostka, tak? Tak, Że tak, przeczytasz zdecydowanie. bestseller nie rozumiejąc go, bo grupa ma rację. Także te jego takie zastanowienia, takie przemyślenia były moim zdaniem bardzo ciekawe. Cały czas jak gdyby inspirowane właśnie przyjaźnią z Ricketsem. Koniec końców, w wyniku tych wszystkich niepowodzeń, dalej pisze. No i nagle udaje mu się, pisze książkę, pisze książkę, nie udaje się, to w wyniku jego talentu powstaje książka, którą już wszyscy znamy, Tortilla Flat, która staje się tak naprawdę prawie od razu bestsellerem. No on ją pisze też jednocześnie żegnając matkę swoją, prawda? Bo jego matka w 1934 roku umiera, a on wydaje tą książkę w 1935. I to jest ten okres i to jest coś niezwykłego. Bardzo mnie urzekła ta opowieść, że on rzuca całe swoje życie, jak się dowiaduje, że matka choruje, jedzie do domu rodzinnego razem z Karol. Karol zresztą opiekuje się nimi wszystkimi, również ojcem, bo też już jest taki bardzo zniedołężniały. A on opiekuje się matką, myje ją, przebiera. Naprawdę bardzo wzruszająca w procesie odchodzenia. Tak, bardzo wzruszająca jest to historia, a jednocześnie tak sobie organizuje, bo właśnie długo to trwa, więc tak sobie organizuje ten czas, żeby jednocześnie będąc przy niej pisze tą swoją powieść. No i okazuje się, że to jest pierwszy utwór, który przynosi mu faktycznie bardzo duży sukces. No, był to dla niego taki sposób, żeby trochę takiej ucieczki mentalnej, prawda, od tych problemów, od tych troski, od tego takiego trudnego uczucia właśnie żegnania się z najbliższą osobą. Tak, to było bardzo i w sumie w krótkim czasie potem umiera ojciec. Tak. I to właśnie to jest to, do czego wrócę do tego, co powiedziałam na początku, że wydaje mi się, że ta filozofia ojca i jego sposób myślenia, już o tym troszkę powiedziałyśmy, faktycznie wpłynęła na Steinbecka. Przed śmiercią ojciec powiedział synowi, znaczy Johnowi, że jego życie nic nie znaczyło i że nie dokonał tego, czego chciał i że zmarnował swój czas. I Steinbeck bardzo bał się, żeby tego swojego czasu nie zmarnować. Bardzo, bardzo mu na tym zależało. I myślę, że taki trochę okrutny los, że on zaczyna osiągać sukces, później olbrzymi tak naprawdę, w momencie, gdy odchodzą rodzice. Tak, tak. A jak gdyby to było takie jakieś odcięcie trochę, prawda? Jakichś dwóch światów. I też każdy dzień później w jego myślach gdzieś zaznaczał się, że właśnie to jest o jeden dzień mniej już do końca. Miał jednak jakąś taką obsesję śmierci. Coś takiego miał, go prześladowało. I poczucie tego czasu, żeby go nie marnować, żeby go przeżyć, żeby stworzyć coś, żeby coś po sobie zostawić. No takie w sumie bardzo piękne tak naprawdę przesłanie. Tak.
w momencie, gdy osiąga ten pierwszy sukces, którego się wcale tak naprawdę nie spodziewa, okazuje się, że miał on takie, no myślę, że ta praca jako właśnie pracownik fizyczny przez wiele, wiele lat, kontakt z robotnikami, z osobami pracującymi fizycznie, spowodowało to, że on bardzo szanował pracę i szanował pieniądze, które się zarabia, bo właśnie szczególnie na początku na przykład bardzo przestrzegał tego, aby wynagrodzenia, które otrzymuje, nie były zbyt wygórowane. Nie chciał, żeby były za wysokie. Też są takie anegdoty o tym, że na przykład on pozwolił opublikować jakiemuś czasopiśmie, czy jakieś czasopismu swoje na przykład opowiadanie za na przykład, nie wiem, możliwość jeżdżenia wierzchem na klaczy na przykład, że ci mu kupią lekcje na przykład, czy tam coś takiego, czy godziny po prostu w stajni. Więc potrafił jakoś tak, ale myślę, że to wynikało z szacunku pieniądza, no bo jeżeli ktoś ciężko pracuje fizycznie, żeby zarobić i ma poczucie, że jeżeli się nie pracuje, no to nie da się żyć. Nie da się żyć bez pieniędzy. Ale to był też chyba okres dużych spekulacji, właśnie tej inflacji, hiperinflacji, więc tutaj też może ten pieniądz wcale nie do końca odzwierciedlał wartość, a jednak przejażdżka wierzchem była czymś namacalnym. No w każdym razie na pewno życie się zmieniło bardzo Steinbecka, szczególnie wtedy, gdy Tortilla Flat trafiło na listy bestsellerów, ale przede wszystkim, gdy sprzedano prawa do ekranizacji Paramount Pictures i wówczas tak naprawdę Steinbeck otrzymał pierwsze swoje porządne pieniądze. Z tego co pamiętam, to była suma $4000 i to było naprawdę już bardzo dużo. Kwoty, to było już oszałamiające. W końcu miał kasę, żeby zacząć pisać. Tak. No i spożytkował to bardzo, bardzo dobrze. Kolejną taką pozycją, myślę już kultową. To były Myszy i ludzie. Może Państwo pamiętacie, ja też właśnie tak filmowym tropem trochę idę, bo tam z kolei John Malkovich grał tego takiego trochę skretyniałego bohatera i bardzo przejmująca też ekranizacja, sama książka w ogóle w swojej wymowie, ale też ekranizacja była dobrze zrobiona. No i on właściwie święcił triumfy, bo ta książka okazała się kolejnym sukcesem nieprawdopodobnym. Znowu kupili właśnie prawa do ekranizacji. Spopularyzowało się to w Stanach Zjednoczonych. Właściwie wszyscy powtarzali nazwisko Steinbeck bez zawahania i stał się gwiazdą i bardzo się tym przeraził, bo on gwiazdą nie chciał stracić tej prywatności właśnie. Tam wydawnictwa na przykład mówili, dobra, promujemy twoją książkę, daj nam swoje CV, daj nam swoje zdjęcie, przyślemy ci reporterów. On absolutnie tego nie chciał, powiedział, że się nie wyrażał zgody na żadne fotografie, na żadne pokazywanie się, wręcz unikał takiego rozgłosu, bardzo się denerwował. No i możemy powiedzieć właściwie, że w bardzo krótkim czasie po Myszach i ludziach powstają Grona gniewu, czyli właśnie w ciągu kilku lat powstają 3 olbrzymie dzieła. Tortilla Flat, Myszy i ludzie oraz Grona gniewu. I te Grona gniewu wywołują również duży gniew. Tutaj akurat się sytuacja trochę odwraca, to znaczy rzeczywiście tą książką jakby pozyskuje sobie wielu przeciwników, pozyskuje zwolenników oczywiście też, ale ma bardzo wielu zwolennikami byli krytycy literaccy oraz czytelnicy, a przeciwnikami byli ci, co nie czytali książki, ale uważali, że jest na pewno niedobra, przeciwko i Stowarzyszenie Farmerów tutaj prowadziło właśnie taką kampanię przeciwko Steinbeckowi, FBI go chyba później nawet śledziło. Podobno to nie jest do końca prawda, ale były jakieś takie straszne, że to wykorzystywano chyba straszak pod postacią FBI, żeby on się przestraszył. Być może o swoje właśnie. życie miał się bać, ostrzegano go, żeby nie podróżował sam, żeby nic, że można takiego, właśnie napuścić na niego jakąś grupę, czy nawet kobietę, która oskarży go o gwałt, czyli jakąś prowokację. Dokładnie. Planowano, nawet go ostrzegano przed taką prowokacją.
No, także to jest, myślę, że to w ogóle było w aparacie, pamiętasz naszą rozmowę o Eve Adams, że tam również jedna z policjantek dopuściła była się prowokacji, Czyli prawda? wtedy takie prowokacje, szukam takiego Były miejsca. chyba na porządku dziennym. Tak, no więc on faktycznie było ostrzegane, żeby nie wchodził gdzieś tam do hotelu, bo może tam być jakaś kobieta, która później zacznie krzyczeć i to było jakaś to okropne to w ogóle. I też No ale jakieś to był takie- właśnie ta paranoiczna jakby obawa przed komunizmem wtedy w Stanach Zjednoczonych królowała i każdy się bał być na liście właśnie takich czerwonych, jakichś, prawda, to polowanie na czarownicę było bardzo, bardzo No i wyraziste. Tak, było, co nie zmieniło faktu, że tak sobie pomyślał Steinbeck, że to jest dobry moment na odwiedzenie Europy i tutaj w tym konflikcie z plantatorami ewentualnie odwiedził między innymi Związek Radziecki. Tak, W związku z czym na pewno sobie tutaj nie dołożył, nie dołożył przyjaciół. I właśnie i też, ponieważ ten konflikt był na tyle silny i na tyle mocno wyrażony, że nawet jakaś oficjalna uchwała powstała, żeby w ogóle, właśnie szukałam tego, chyba to jest właśnie teraz, nie chcę teraz tu Państwa okłamać, bo to jest ważna sprawa, już taka bardziej historyczna. Powstała jakaś uchwała oficjalna rządowa, Rada Nadzorcza, na przykład Hrabstwa Kern, przyjęła uchwałę o zakazie omawiania, posiadania i kolportowania powieści w szkołach i bibliotekach. W oficjalnej uchwale potępiono Grona Gniewo za przedstawienie, w cudzysłowie, naszych obywateli jako ludzi prymitywnych, ignorantów, bezbożników i bluźnierców, a miejscowych oficjeli i sadowników jako nieludzkich zbirów, dyszących klasową nienawiścią. No tak, w związku z czym tutaj faktycznie... Znalazł się na indeksie po prostu. Znalazł się na indeksie. Tak, no ale książka była bardzo poczytna w Europie, więc była również jakby propagowana jako taki... Teraz, no tak, to było. No i teraz jakby możemy sobie powiedzieć tak, że zaczęłyśmy rozmawiać o tym Steinbecku, który sobie rodzi się w tej Kalifornii, jest taki właściwie niczym nie wyróżniającym się miłym uczniem, na początku mającym problemy z nauką czytania, potem idzie na uniwersytet po to, żeby może nauczyć się kreatywnego pisania, ale tego uniwersytetu nie kończy. Potem zaczyna ciężką pracę fizyczną, gdzieś w głowie marzy, mam liczne próby i bardzo liczne odmowy i nagle w ciągu dosłownie 5 lat powstają 3 powieści przechodzące przechodzące absolutnie do kanonu literatury światowej. Tak. No ja myślę, że to jest w ogóle coś niezwykłego i tak myślę sobie, że jak on się musiał spalić emocjonalnie i intelektualnie, żeby 3 takie wielkie rzeczy stworzyć w tak krótkim czasie, a równocześnie zupełnie nie był przygotowany na pewno do takiej oszałamiającej właśnie sławy dziennikarzy, fanów, przychodzących listów. No myślę, że to był piękny, ale na pewno bardzo trudny okres w jego życiu. Być może stąd ta ucieczka na morze się wzięła, bo jednak on bez wahania wziął udział w tej wyprawie. Opuścił ten stały ląd, prawda, i na to morze się udał. Może też w charakterze właśnie takiego trochę oczyszczenia, zmiany otoczenia. Może, natomiast na pewno przebywanie w jednym domu z żoną, która mu bardzo pomagała, bo on nigdy nie mówił, że ona mu nie pomogła, bo ona przepisywała i tak już, jak już powiedziałam, była też redaktorką jego tekstów, spowodowało to, że zaczęło w tym małżeństwie iskrzyć. Może to był przesyt, może to było za dużo, może nagle z tej biedy w tę sławę, może te listy, może ta cała atmosfera, trudno mi jest... No wiesz, nie wiem, Karol go również zdradziła. Karol go również zdradziła z Campbellem. I myślę, że on tego jej nie wybaczył. Nie wybaczył, nie mógł sobie z tym poradzić. On przez chyba dłuższy czas ukrywał, że wie o tym, chociaż tak widać było, że on daje jakieś sygnały, że to jest temat, który jest mu nieobcy. No, ale nie poradził chyba sobie do końca. Chociaż później, jak pojawiła się jego druga potencjalna kandydatka, prawda, na żonę, Gwendolyn, jak ją tam pełnym imieniem tytułował,
to on był tak bardzo zmęczony tym, że bo panie tutaj weszły w kontrę taką do siebie, czyli Karol nie chciała się wycofać z tego związku, a Gwen już chciała się w tym związku odnaleźć, tak? I on powiedział, że słuchajcie, załatwcie to między sobą. Ustalcie, która z was bardziej mnie potrzebuje. Bo one chyba się spotkały gdzieś tam przypadkowo, czy podstępem wręcz on je zabił i wyszedł. Tak, i wyszedł. To fajnie, no dobrze, że się nie zabiły dziewczyny. Znaczy, rozmowa ponoć była ostra. Karol chyba wówczas tą rozmowę przegrała. No i Gwen została, czy może wygrała tą rozmowę, ale po 2 chyba tygodniach czy 3 jednak to Gwen została drugą żoną. Kolejną ja wiem tylko, że związek Gwen z Johnem był na pewno mocno zakrapiany alkoholem. Oni bardzo dużo pili. Ona była też lekomanką i nawet, tak jak pamiętam, czytałam, to sam ich ślub był straszny, ponieważ obydwoje już poszli na ślub kompletnie, nazwijmy rzecz po imieniu, pijani. Goście byli pijani, zgubili jedną obrączkę, wkładali sobie na zmianę obrączkę podczas tego ślubu. I z tego co pamiętam, to ślub nie wiadomo dlaczego był w języku francuskim. Pijana Gwen wykrzykiwała oui, 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 w ogóle bez kontekstu i bez znaczenia. I myślę sobie, że to była taka zapowiedź ich bardzo burzliwego związku. Jedyną dobrą rzeczą z tego związku, aczkolwiek też w pewien sposób kłopotliwą dla Johna, bo on do końca nie potrafił się w tym odnaleźć, no to było to, że posiadają, że mieli oni 2 dzieci. Tak. Ale te dzieci miały bardzo ciężkie dzieciństwo, dlatego że w momencie, gdy John się rozstał z Gwen, one zostały z matką, no też były właściwie świadkami pijaństwa, brania leków jakichś ogromnych ilości, bardzo wielu kochanków i bardzo niestosownych zachowań, do tego stopnia, że młodszy syn, tam doczytałam, w wieku 7 lat musiał przejść, proszę Państwa, terapię odwykową od opioidów. On się uzależnił. 7-letnie dziecko było uzależnione od leków, które prawdopodobnie były po prostu rozrzucone po całym mieszkaniu. Więc i koniec końców ci chłopcy już do jego 3. żony i do niego jako nastolatkowie dołączyli. No to trochę wyprzedziłyśmy, no ale gdyby też ta historia o Steinbecku nie jest tylko i wyłącznie historią o literaturze, prawda? O literaturze, dokładnie. Tutaj te kobiety miały jednak duży wpływ na niego, ale też jest taki motyw przy tym rozpadzie związku z Karol, no też mówiłaś, że trochę się już tam zrobiło duszno w tym związku. Tak mi się wydawało właśnie, jak tak o tym czytałam. Tak, i on właśnie coś powiedział takiego, co zwróciło moją uwagę i naprawdę uwaga dla wszystkich pań, że właśnie stajemy się w pewnym momencie takie kąśliwe, takie trochę złośliwe, drobiazgowe, męczące. A on właśnie coś takiego tutaj powiedział, że czuł się jak się rozstał z Karol właśnie, czuł się uwolniony od tych 1000 drobnych przykrości. W domu zrobiło się spokojnie. Karol mówiła, że mąż jest brzydki, Gwen przeciwnie. Mówiła, że nigdy nie widziała kogoś tak ślicznego. Jest jednak jakaś taka potrzeba, żebyśmy się czuli doceniani, miło traktowani i tak dalej. Czasami trudno jest oczywiście o to zadbać, ale jeśli można, to czemu nie, prawda? Więc to jest na pewno sposób na to, żeby było milej w związku. Nie, no oczywiście, że tak, to w ogóle bez 2 zdań. Natomiast myślę sobie, że też mogła go przybić, ja jeszcze wrócę do tego, myślę, że w tak krótkim czasie tak wielka sława, no i też duże pieniądze. Tak. On naprawdę nigdy nie miał wielkich pieniędzy, potem jako dziecko przyzwoicie żyli, potem była bieda i nagle w krótkim czasie wielka sława, wielkie pieniądze, właśnie ekranizacje tych film, powieści. Sztuki teatralne powstawały. Zresztą nie wiem, to mi się teraz przypomniało, że czytałam, że jak wystawiano bodajże w Nowym Jorku sztukę, była premiera Myszy i ludzi,
to bardzo się chyba reżyser i dyrektor tego teatru obraził, że Steinbeck nie przyjechał na premierę. On powiedział, że tylu kilometrów to on by nie przyjechał, nawet gdyby Chrystus miał być ukrzyżowany drugi raz. Także tak. w ogóle miał taki troszeczkę też, no taki lekko lekceważący być może stosunek. Chyba łatwym człowiekiem do życia to nie był. Nie był i chyba któryś z synów na koniec powiedział, że no po latach już, jak już był dorosły, to zauważył, że jednak ojciec był dupkiem. Po prostu Dupkiem. dla niego, tak. Także był trudny na pewno, jeśli chodzi o relacje. Może mniej takie relacje damsko-męskie. Dla dzieci był bardzo ostry, on był bardzo wymagający. ostry dla dzieci, wymagający. On chciał wprowadzać mi jakąś musztrę. One go był denerwowały, nieprzyjemny. czekał aż zrobi się, aż dzieci dorosną. Tak. Miał jakieś takie w ogle... Ojej, też Ale on był też agresywny właśnie. No właśnie chciałam powiedzieć. Prawdopodobnie wynikało z tego, co pisze tutaj biograf, że on uczestniczył w wojnie jako korespondent wojenny, prawda? I no, ma też tak swoje epizody takie, to też jest bardzo ciekawe, że on na przykład jako korespondent jednak chwyta za broń i bierze udział w jakiejś akcji, co mogło go naprawdę kosztować bardzo, bardzo wiele. No, ale prawdopodobnie właśnie w jakiejś takiej akcji albo miał wstrząsienie mózgu, albo kilkanaście czy ileś, pękły mu bębenki w uszach i to prawdopodobnie też spowodowało właśnie jakieś uszkodzenia zmiany takie trwałe. mózgowe może. No może tak było, dlatego że chłopcy się już, drugie dziecko urodziło się w 1946 roku, czyli to musiał w jakimś 1944 się urodzić. On faktycznie był w Europie na wojnie, był w Algierii, Włoszech, tam brał udział w tych akcjach. Natomiast są takie opisy, na przykład w jaki sposób on te dzieci traktował, no w ogóle straszne. Na przykład jeżeli tam któryś z tych synów, tylko nie pamiętam, który wpuścił owczarka niemieckiego, który niezbyt umiał się zachować w domu i zrobił, no załatwił się po prostu w mieszkaniu, to ojciec się tak zdenerwował, że temu synowi, który wpuścił tego psa, włożył twarz w tą kupę po prostu, w ten stolec. No więc w ogóle zachowania po prostu, a drugiego uczył tego, że trzeba mieć zasadę ograniczonego zaufania i to polegało podobno na tym, że kazał skakać mu z taboretu w swoim kierunku i go łapał. I w pewnym momencie nie złapał i dziecko upadło. I właśnie w ten sposób miał tego syna nauczyć tego, że trzeba mieć, że nie każdemu można ufać i że zawsze trzeba być czujnym. No, ale to są metody wychowawcze dramatyczne. Po prostu w ogóle nie przemawiają do mnie w żaden sposób. No, myślę, że do nikogo. W ogóle ma masakryczne zachowania. No więc nic dziwnego, że tak jeden z synów właśnie go później ocenił, prawda? Więc... Tak. W każdym razie prawda jest taka, że chłopcy byli mali, gdy on się z Gwyn rozstał. Ponoć w listach do przyjaciół chwalił się, że od chwili rozwodu spał z 50 kobietami. A synom podobno miał takie pomysły, synowi jednemu, szczególnie temu młodszemu, chciał do mleka dodać deksedryny, żeby nabrał pewności siebie, więc w ogóle myślę sobie, tak nie pomyślałam o tym, gdzieś musiało mi to umknąć, że ten uraz może wojenny jednak spowodował, bo to są w ogóle już rzeczy po prostu dziwne. skrajnie dziwnie, a równocześnie został wybrany do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury, w związku z czym bardzo był uznany. No i w końcu spotkał trzecią kobietę w swoim życiu. Elaine Scott. Elaine Scott. No miłość prawdopodobnie od pierwszego wejrzenia. Córka nafciarza z Teksasu. Biedna nie była. Tak. Ale pracowała właśnie też w takiej kulturowej, związanej z kulturą instytucji, czyli w teatrze w Nowym Jorku. Była kierowniczką obsady, no i inspicjentką. No i tak naprawdę... Chyba wszystko im się dobrze tak potoczyło, że on nawet pierścionek własnej matki przeznaczył na pierścionek zaręczynowy, czyli chyba po raz pierwszy uznał, no bo że miały to dwie żony, a dopiero ona dostała. Że to jest właśnie taka osoba, która albo dojrzał do tego, albo tak się jakoś potoczył ten czas, że... A może w końcu spotkał kobietę,
którą naprawdę bardzo pokochał. No właśnie. Chociaż wydaje mi się, że z Karol też był zakochany i to był na początku bardzo dobry związek, tylko się wypalił. Z Gwyn to był od początku nie wypał, to była młoda. Ale przy Karol to mama jeszcze żyła, także Tak, no być więc może właśnie to jest dlatego, taka, a z kolei Gwyn to była, no to już nie powiedziałyśmy, dużo młodsza, ona go trochę podebrała, to ona w ogóle mi nie pasowało do tego pisarza. ten związek to był nie, związek, tak. na moje oko Nie on się w ogóle rokował. nie rokował, na moje oko nie rokował. Natomiast faktycznie Elaine miała też swoją córkę, rozwiodła się w bardzo krótkim w sumie czasie dla Johna i oni właściwie do końca życia już pisarza byli razem. Stanowili bardzo zgodne małżeństwo. On podkreślał wielokrotnie, że ona dała mu spokój, dała mu radość. Chłopcy, jak już wspominałam, w pewnym momencie opuścili matkę po to, żeby być z nimi, bo zdecydowanie polubili siostrę przyrodnią. W związku z faktycznie mało tego. Steinbeck dalej pisał przy niej, ale już pisał... On twierdził, że ona była osobą, która w ogóle nie była zazdrosna o to, że on pisze. W ogóle nie było żadnej konkurencji między nimi. To było wszystko takie naturalne. Ona tworzyła dom, on zaczął mniej pić, mniej palił, zmienił papierosy na fajkę, które miała, on miał straszny kaszel jakiś, którego bardzo... chorował też, zaczął chorować. No i słuchajcie, dzięki temu, że rozwiódł się z Gwyn i dzięki temu, że poznał Elaine, która pozwoliła mu w spokoju pisać, powstała dla mnie najpiękniejsza książka Na wschód od Edenu. To jest coś takiego, co jest książką, którą jedną z nielicznych, którą przeczytałam nieraz, bo zazwyczaj nie miałam nigdy takiego, nie mam takiego zwyczaju, żeby wracać do książek. Tak. Natomiast to jest taka książka, która do mnie jakoś tak zawsze przemawiała i jest to dla mnie jedna z najpiękniejszych. Gdybym miała jechać na bezludną wyspę i mogła wziąć 10... książką. Znaczy tak, jako jedna nie. Natomiast gdybym miała 10, to bym na pewno wzięła. A masz taką jedną, którą byś wzięła? Nie mam. Takiej jednej nie. To znaczy nie chciałabym się tego ograniczyć. No oczywiście. Natomiast na pewno gdyby 10, to na pewno Na wschód od Edenu tam by poszło. No i potem opublikował Na wschód od Edenu. To stało się od razu wielkim bestsellerem i równocześnie zaczął podróż po Europie razem z żoną, a potem zaczął objeżdżać i to jest taka ciekawa, nie wiem czy doczytałaś, taka ciekawa, no trochę nie wiem czy anegdota, historia, że potem po powrocie, już po wydaniu tej książki postanowił opisać Stany Zjednoczone i rozmowy z przypadkowo spotykanymi różnymi ludźmi, To książka się miała nazywać Podróż z Shirleyem, on miał wynająć samochód i z psem objeżdżać różne miejscowości, rozmawiać z przypadkowymi osobami, w taki sposób reporterski to opisywać. No i później już po wydaniu Ale to nie doszło chyba do... Nie, to doszło do skutku, tylko że później jakiś dziennikarz już po śmierci Steinbecka objechał tą trasę i powiedział, że to jest w ogóle nierealne. Potem ktoś tam jakby przypomniał sobie i powiedział, że on nie siedział w tym samochodzie z tym psem, tylko głównie siedział w bardzo eleganckich i fajnych motelach, gdzie to pisał, że połowę z tej podróży spędził z Elaine, a nie sam z psem, a jeden z jego synów powiedział, że ojciec nigdy w życiu by nie spisał tych rozmów, ponieważ był nieśmiały i to jest niemożliwe, żeby przypadkowo... Więc to było takie jedno podobno wielkie oszustwo, ale to mówię podobno, bo do sprawdzenia, ale tak w biografii Williama Soudera jest zapisane. No tak, myślę, że warto jeszcze powiedzieć na koniec, tak tutaj szukam jeszcze tego imienia, że on jednak bardzo przez całe życie kochał psy, otaczał się psami. Tak. Właśnie miał tego ukochanego kundla Omara i Jixa miał jeszcze jakiegoś teriera wcześniej, ale później też miał psy i one mu towarzyszyły. Właściwie psy robiły mu dom, to znaczy on czuł, że dom jest wtedy, kiedy jest pies. To było dla niego chyba też takie poczucie, taka wczesna anegdota dotycząca właśnie jego dzieciństwa też była związana z psem, bo on miał właśnie tego przyjaciela psa takiego, z którym spędzał mnóstwo czasu. Jak on się nazywa. No właśnie, albo Jix, albo Omar, bo już nie pamiętam, który to był.
Jeden z nich potrafił właśnie udawać, że jest martwy, także to też jako dla dziecka ciekawostka, ale właśnie przeżył bardzo, bo rodzice podczas któregoś z przyjęć pokazywali jego nagie zdjęcia i on podarł później i spalił chyba te zdjęcia i został ukarany brakiem kontaktów z psem chyba przez kilka czy ileś tam dni. Okrutna kara. Bardzo. I Okrutna myślę, kara. że te psy zawsze były dla niego takim jednak synonimem bliskości, bezpieczeństwa, miłości i chyba mu to zostało do końca, no bo nawet w tą ostatnią taką podróż, prawda, wybrał się A przynajmniej tak to opisał. Ja jeszcze chciałam tak na sam może koniec powiedzieć, że Ania, no jak możemy kończyć nie mówiąc o Nagrodzie Nobla? A no tak. Ty się dowiedzieli, proszę Państwa. To w końcu to jest, Oczywiście, to jest nasz drugi noblista, bo Tak. pierwszym omawianym był Thomas Mann. Absolutnie. No i oczywiście 1962 rok, Nagroda Nobla. Na pytanie dziennikarza, czy pan sobie na nią zasłużył, szczerze mówiąc No wspominałaś nie. właśnie, tak, że nie. to już mówiłam na samym początku. No i faktycznie w Stanach Zjednoczonych bardzo rozgorzała taka duża dyskusja na ten temat, no bo stwierdzono, że właściwie największe powieści, no to głównie Grona gniewu, myszy i ludzie, to były te powieści, które były uznawane wtedy przez krytyków za jego najważniejsze, były opublikowane niemalże 20 lat wcześniej, bo to było, prawda, dokładnie 20 lat wcześniej, że właściwie przez ten okres nic nie stworzył, no ten Na wschód od Edenu, ale to nie była też powieść, która tak bardzo była uznana przez krytyków. Zastanowiono się, dlaczego on ją dostał. Nawet złośliwi mówili, że Akademia Szwedzka wymyśliła sobie, że trzeba dać komuś z Ameryki i przypomnieli sobie, że jest ktoś taki jak Steinbeck. To było tak trochę dyskredytowane, natomiast mnie się, nie wiem, czy ty czytałaś przemówienie noblowskie, no właśnie, dlatego, że nie wiem, czy pamiętacie Państwo, bo ty na pewno pamiętasz, jak nas wzruszyło przemówienie, jak dostała Nagrodę Nobla Olga Tokarczuk. Miała przepiękne, wzruszające, mądre, takie proeuropejskie, humanistyczne przemówienie. Bardzo piękne też przemówienie. Które napisała sama, dodajmy. Nie z AI. Nie z AI. Tak, natomiast... Przepraszam za ten wtręt, ale... Bo teraz było tam coś, że Olga Tokarczuk flirtowała ze sztuczną inteligencją. Natomiast bardzo pięknie, też miał bardzo piękne, moim zdaniem, przemówienie i tutaj zapisałam takie 2 cytaty. Steinbeck mówił tak: na pisarzu ciąży obowiązek demaskowania naszych licznych wad i przywar, wyciągania na światło naszych mrocznych i niebezpiecznych marzeń, żeby dało się coś poprawić. I to mi się bardzo podoba, ale również to był 62 rok, okres zimnej wojny, bardzo trudny, również dla Polski, bardzo ważny okres. Również on trochę tak polityczne miał to wystąpienie, ponieważ mówił o mrocznych i niebezpiecznych marzeniach. Nie używał terminu zagłada nuklearna, bo chyba nie chciał być aż tak dosłowny, ale twierdzą biografowie, że o to mu chodziło bez wątpienia, i mówił tak: pełni obaw i nieprzygotowani objęliśmy panowanie nad życiem i śmiercią całego świata, wszystkiego co żyje. Zagrożenie, chwała i wybór należą ostatecznie do człowieka. Ludzkość stała się największym zagrożeniem dla samej siebie, lecz także naszą jedyną nadzieją. Bardzo to takie naprawdę bardzo piękne i bardzo dające dużo do myślenia, pokazujące jego siłę umysłu. Znaczy tak naprawdę wszystko w naszych rękach. Wszystko w naszych rękach. Tytuł biografii Steinbecka, tytuł to jest Steinbeck i podtytuł Wściekły na świat. Zastanawiałam się dlaczego. No, myślę właśnie, że między innymi to przemówienie właśnie przy odbiorze Nagrody Nobla wyjaśnia nam to, że ujawniał ludzkie przywary i ten właśnie nasze te zależności pomiędzy poszczególnymi elementami, no i to, że wszystko jest w naszych rękach, a tak łatwo jest zepsuć. Tak. A tak trudno jest naprawić. No Wszystko właśnie. w życiu. No właśnie. Wszystko w życiu.
Także miły, dobrze wychowany chłopiec Salinas zrobił bardzo dużo w literaturze, zrobił bardzo dużo, Zrobił po swojemu. prawda? Bardzo dużo zrobił w amerykańskiej literaturze, ale też w Światowe, europejskiej, oczywiście, prawda? no, myślę, że tak. Więc myślę, że możemy sobie wrócić do jego utworów. Zachęcamy Albo przynajmniej do oczywiście. ekranizacji. Bo Tak, ekranizacje są naprawdę warte polecenia. Tak, bo teraz bardzo dużo osób, jak się tak rozmawia z różnymi osobami, to wszyscy mówią, Sięga się do tych starszych. nie ma już co oglądać. W kinach czasami się oczywiście pojawiają świetne filmy, na które czekamy. Oczywiście, że tak. Natomiast na tych naszych platformach często chyba tracimy czas czasami na rzeczy. Znaczy nie chcę powiedzieć, że tracimy czas, ale myślę, że można spokojnie wrócić do dobrych, starych filmów ze świetną obsadą. No i jak się okazuje, no, traktujących o rzeczach naprawdę niezwykle ważnych. I aktualnych. I niestety. aktualnych. Ja jeszcze Tak. powiem tylko o jednej rzeczy, a to już tak bardzo krótko, że podczas wojny w Wietnamie, jego synowie byli w Wietnamie, on też jeszcze przed śmiercią pojechał do Wietnamu, napisał ileś tam reportaży, powrócił i po powrocie tuż przed śmiercią, tak naprawdę w krótkim czasie przed śmiercią, okazało się, że jego syn, młodszy syn, został aresztowany za posiadanie narkotyków. Później okazało się, że prawdopodobnie zostało to podrzucone, sfingowane, uniewinniono go, ale ojciec mu tego nie wybaczył, ponieważ Steinbeck nie tolerował właśnie narkotyków, tak jak mówisz, nie tolerował Tak. też tej hipisowskiej takiej, ale ojciec powiedział, że on zszargał nazwisko Steinbecków i zerwał z nim kontakt. I nie zdążył się z nim pogodzić, ani przynajmniej porozmawiać przed śmiercią. Myślę sobie, to jest, nie wiem, zabrzmi to bardzo tak może górnolotnie, ale nie zrywajmy tak radykalnie kontaktów, bo nie warto. Szczególnie między rodzicami i dziećmi. Szczególnie między ludźmi Tak, dla nas najbliższymi. ważnymi, bo można nie zdążyć. No właśnie. Kończymy chyba, Kończymy. prawda? Bardzo Państwu Dobrze, że o tym dziękujemy. Noblu nam się przypomniało. Dokładnie. Bardzo Państwu dziękujemy Bardzo za dziękujemy. dzisiejsze spotkanie. Prosimy oczywiście na koniec również o te subskrypcje, o których mówimy za każdym razem. Komentarze. O komentarze. Liczymy na Państwa głosy. Czy ta biografia Państwu się podobała? Czy uważacie Państwo, że warto sięgnąć do tej literatury ponownie po czasie? A może dla kogoś to będzie pierwszy raz A może Ania sięgnięcia. zrobić, bo ty umiesz takie zrobić, kto jest za grona gniewu, czy na wschód od Edenu? Nie Tak? będę robiła Nie? takich losowań, czy takich, muszę powiedzieć, ale Nie? to ciekawe, że do tego nawiązałaś, bo często, szczególnie na platformach, niektóre media posługują się właśnie takim kontrastem. Czy jesteś bardziej za tą, Tak. czy za tą opcją? Obojętnie, czy to są celebryci, czy formy jakieś, czy filmy, czy cokolwiek innego. Jestem przeciwna takiemu polaryzowaniu, tam gdzie to jest zupełnie widzicie niepotrzebne. Państwo, że ja kompletnie nie mam pojęcia o social media. Trudno, Masz. ale się czegoś nauczyłam o Steinbecku. Bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie. Do widzenia. Do widzenia.